Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Dzisiaj chciałbym z wami pogadać o takiej sprawie, która dość długo zaprzęgała moją łysą glacę. Otóż dużo osób w internecie mówi, że kiedyś gry były lepsze, tak? No kojarzycie takie bajaczenia starych dziadów, tak? Że kiedyś to było i tak dalej, że te gry były kiedyś super i w ogóle. Mnie też się wydaje, że te gry kiedyś były lepsze. No ja też jestem trochę takim starym dziadem, no trochę tych gier ograłem. Natomiast ja pamiętam, że wiele tych klasyków, które my dzisiaj bardzo doceniamy, na przykład 10-15 lat temu, kiedy one wychodziły, wtedy nie zostały tak mocno ocenione na premierę. My je doceniliśmy dopiero po wielu latach. Rodzi się więc pytanie, co jeśli te gry rzeczywiście były kiedyś lepsze, natomiast my ich wtedy na premierę nie doceniliśmy? Zobaczmy. No i takie zdanie, że te gry kiedyś były lepsze, no to można przeczytać w internecie dosłownie wszędzie. Ja wam powiem, tak jak mówiłem, że jestem już trochę takim dziadem, który przeszedł setki tych gier. Też mi się wydaje, że te gry kiedyś były lepsze. Szczególnie owocne były lata gdzieś tak przed 2010 rokiem. Wtedy myśmy taśmowo dostawali takie sztosy, że do dziś się zapisały jako najlepsze gry ever. Na przykład Morrowind, na przykład Stalker Zew Prypeci, Fallout New Vegas, Borderlands. No te wszystkie dzisiaj gry są uznawane za prawdziwie legendarne produkcje, które miały gigantyczny wpływ na całą branżę gier. No i ja te wszystkie gry ograłem, dla mnie one również były wybitne. Z ciekawości sprawdziłem, jakie niektóre z nich dostały oceny. No i tutaj niespodzianka, okazało się, że owszem, było sporo takich legendarnych tytułów, które zostały mocno ocenione, na przykład to był BioShock, który może poszczycić się oceną aż 97 punktów na 100, GTA 3, które również jest bardzo blisko tych pełnych 100 punktów średniej. Niestety okazało się, że jak tak przeglądałem te gry, no to wychodziło na to, że wiele jest innych dawnych masakratorów, które oceniono jakoś tak dziwnie nisko. Taki pierwszy przykład z brzegu, Fallout New Vegas, pewnie go znacie, no dzisiaj jest to tytuł uważany za absolutną topkę, najlepszy ze wszystkich nowszych gier z serii Fallout. To dzięki niemu właśnie w dużej mierze całe pokolenia nowych graczy zasmakowały w marce Fallout i z tą grą pozostały. Nawet późniejsze faile w postaci Fallouta 76 czy takiego sobie Fallouta 4 nie potrafiły ubić tej marki. W końcu też dzięki temu, że ta marka nie została ubita, powstał też bardzo popularny serial Fallout, który regularnie zbiera całe miliony wyświetleń. No i to wydaje się powinna być absolutna topka, nie? No okazuje się, że nie, bo na Metacriticu ma średnią z ocen 84 na 100. No kurwa, czujecie to? Taki święty gra, taka totalna legenda, niesamowicie dobra gra, ja w to też grałem, zaświadczam, że to jest ekstra gierka i ona ma ocenę po prostu bardzo dobrej gry, tak? Co więcej, tutaj jakieś dwie redakcje z tego co widziałem wystawiły nawet oceny 6 na 10, także no jest to naprawdę bardzo dziwne, szczególnie, że dzisiaj wiele osób Fallouta New Vegas uważa za w ogóle najlepszego Fallouta ever. No ale dobra, przejdźmy dalej. Teraz przenieśmy się na chwilę do roku 2002, natomiast też pozostańmy przy grach RPG. Chodzi mi tutaj o The Elder Scrolls 3 Morrowind. Kurde, no, jeżeli graliście tą grę, na pewno wiecie o co chodzi. Jeżeli nie graliście, to pewnie też o niej słyszeliście. Teraz zobaczcie, jaka jest sytuacja w 2002 roku na rynku gier RPG. Mamy świetnego Baldur's Gate 2, natomiast jest to trochę inna gra, no i przede wszystkim jest w 2D, tak? Mamy Gothica 2, który jest świetną grą, natomiast grafiką to akurat nie grzeszy, no i sterowanie tam było dość kiepskie. No i takie gry w pełnym 3D z dobrą grafiką mają się dopiero pojawić. No i pierwszym przedstawicielem tak naprawdę takich właśnie super turbo 3D gier był właśnie The Elder Scrolls 3 Morrowind. Czujecie, na rynku macie takie dość brzydkie gry 3D i całkiem ładne, ale nieco przestarzałe gry 2D. Nagle wjeżdża w to wszystko Morrowind, oferuje niemożliwie piękną jak na tamte czasy grafikę w pełnym 3D, oferuje kolosalny, ogromny świat, co było wtedy ogromnym atutem, bo takich gier nie było, światy w grach były małe. No i do tego mieliśmy też olbrzymią wolność w zabawie, ten świat był ogromny, tam było mnóstwo możliwości, były setki zadań, dziesiątki umiejętności, no po prostu to była czysta przyjemność. Wiecie jak to wtedy zadziałało? Że ten Morrowind wjechał na rynek, po prostu rozdeptał, zgnił wszystko jak karalucha. To była prawdziwa gra nowej generacji, wtedy to było takie ekstra, to było po prostu 10 na 10. No ale mimo to ten Morrowind nie dostał tej oceny 10 na 10, czujecie to? Zobaczcie, ona ma średnią 89 punktów, tak? No to jest sporo, tak? Natomiast zauważcie, że na rynku są gry dużo lepiej ocenione, na przykład BioShock, na przykład Zelda, Ocarina of Time.
Mimo to, że ten Morrowind dosłownie rozdeptał wszystko na rynku, oferując szokująco dobre nowości, no to według recenzentów tej Zeldzie czy Bioshockowi i tak nie dorówna. Teraz spójrzmy sobie na nieco inną grę, chodzi mi mianowicie o samochodówki. No i wiecie, kiedyś w samochodówkach królował, wiadomo co, Need for Speed królował, tak? No a jak was spytam, jaki był najlepszy Need for Speed, no to wszyscy odpowiecie, że był to oczywiście Need for Speed Most Wanted z 2005 roku. No i niestety okazuje się, że z ocenami jego też nie było tak wesoło. No i ten tytuł był po prostu ponadczasowy, oferował jak na tamte czasy niesamowitą fizykę jazdy, miał genialny klimat, miał mnóstwo fur i to takich prawdziwych, bo tam była licencja, było BMW, tam były różne zajebiste fury, było sporo tuningu, no i co tu dużo mówić, no jeżeli graliście, wiecie, że ta gra była po prostu zajebista, tak? Wisienką na torcie były bardzo dynamiczne, widowiskowe pościgi, po prostu aż chciało się w to grać. No ale pewnie wiecie już do czego zmierzam, no to sprawdźmy właśnie Metacritic. Okazuje się, że ten zajebisty NFS, ta jedna z najlepszych samochodówek jaka powstała ever, ma ocenę 83. No kurwa, czujecie to? Dziś jest 20 lat po premierze, dalej każdy tą grę pamięta, dalej każdy stawia ją za wzór samochodówki, ale jak wyszła, to recenzenci uznali, że po prostu była bardzo dobra i nic więcej. Ja wam szczerze powiem, że gdybyście dali mi dzisiaj tego NFS Most Wanted, kazali zagrać, wydać opinię na 2025 rok, jak się w to gra, to myślę, że poniżej 8,5 to na pewno nie zszedł, bo ta gra jest po prostu świetna. Powiem więcej, myślę, że inni recenzenci obecnie też by nie zeszli. Myślę, że gdyby ta gra wyszła teraz, to miałaby wyższy score niż jaki miała, jak wyszła dawno temu. Wiecie, co tak naprawdę jest tutaj smutne w przypadku tego NFS-a? Że ten NFS Most Wanted to była praktycznie najlepsza odsłona serii, obok równie fajnego NFS Carbon. Nigdy później nie otrzymaliśmy już choćby porównywalnego Need for Speeda, nigdy. Podwójnie jest to więc przykre, że ten Most Wanted nie został nigdy odpowiednio doceniony, bo moim zdaniem powinien. Były też inne gry na rynku, które zostały mocno skrzywdzone, jak na przykład Sleeping Dogs. Nie wiem, czy wy znacie ten tytuł, natomiast ja osobiście go uważam za jedną z najlepszych gier wszechczasów. On został stworzony przez firmę United Front Games, mocno nawiązywał do serii GTA, natomiast jednocześnie oferował też bardzo fajny, niesamowity klimat Hongkongu, rozbudowany system walki wręcz i kilka innych ciekawych mechanik. To nie była kopia GTA, to była gra inspirująca się GTA, jednocześnie oferująca coś dużo fajniejszego. No i co ciekawe, w tym Sleeping Dogsie sprytnie wpleciono prawdziwe wątki walk gangów. W grze znajdziemy kilka organizacji, na przykład jest to triada 18K, czy też gang Sanonii. Jeżeli poszperacie na necie, to się okaże, że te gangi, które są w grze, one są prawdziwe i naprawdę są aktywne w Hongkongu. Na potrzeby gry jedynie delikatno przekręcone ich nazwy. Prawdziwe triady to są 14K oraz Sun i On. Fajny smaczek, no nie? Że gra się odnosi do prawdziwych gangów. Takich smaczków Sleeping Dogs miał właśnie na pęczki. No i dziś jest uważana ta gra za prawdziwą perłę na rynku. Ja miałem przyjemność zagrać w to kilka razy, zaświadczam, że było to zajebiste doświadczenie, to jest świetne. Gdybym miał tą grę ocenić teraz, na pewno bym nie zszedł poniżej 9, to było genialne. Czysta zabawa po prostu. No ale wiecie, gdzie teraz wejdziemy? Na Metacritic, nie? No i tam się okazuje, że ta perełka, ta świetna gra ma ocenę na poziomie 8 na 10. No i mnie to osobiście bardzo boli, jak ta gra nie została doceniona, zasługiwała moim zdaniem na dużo więcej, zasługiwała na oceny takiego GTA, była po prostu świetna. Niestety nigdy już nie zobaczymy jej sequela, bo studio już nie istnieje. No i wiecie co? Ja sprawdzałem tego Metacritica, takich gier uważanych za absolutną topkę, które jednak dostawały niższe oceny, są całe dziesiątki. Na przykład pierwszy Assassin's Creed. To był wtedy absolutny szok, tak? Przepiękna grafika, znakomity klimat, no i wtedy całkowita nowość, tak? Czyli te skoki wiary, te skrytobójstwa asasynem, no to był kurde kozak, tak? No i tutaj mamy ocenę 81. A przecież wszyscy wiemy, że ten Assassin był tak dobry, miał taki potencjał, że dał początek dzisiejszej serii kilkudziesięciu gier z serii Assassin's Creed, jakie znamy dziś. Kolejna gra. Jest to strzelanka Black, do której dzisiaj każdy się spuszcza, że miała niesamowity gunplay i tak dalej. No miała, tylko że nikt wtedy tego nie docenił i ona wylądowała na Metacriticu z ocenami na poziomie 77.
No i wiecie, teraz każdy, w to zagra, mówi, że kurde, jakie to było fajne, tak? Dlaczego nie ma sequela, jakie to było zajebiste? No kurde było, tylko trzeba było kurwa to kupić na premierę, tak? Bo teraz nie ma już takiej możliwości, bo niestety ta gra sprzedała się gówniano i sequela nie ma i nie będzie. No i takich mniej lub bardziej niedocenianych gier jest na rynku niestety pełno. Wiecie, to tak trochę wygląda, jakby recenzenci bali się dawać oceny wyższe niż 8 na przykład, tak? Bo większość tam, zauważcie, 8, 8,5 max, tak? Mimo że te gry moim zdaniem były na 9, na 10, to oni bali się dawać takich wyższych ocen, w sumie nie wiem za bardzo dlaczego. Dzisiaj wiemy, że te gry zasługiwały na więcej, ale niestety wtedy tych dziesiątek nie dostały. Teraz pytanie, czy te stare gry rzeczywiście były lepsze. No to zależy, co uznajemy tak naprawdę za lepsze, tak? Pod względem mechanik, czy te gry były lepsze? No niekoniecznie, tak? Pod względem grafiki też niekoniecznie. Natomiast pod względem klimatu, czy oryginalności, czy też samych lokacji, tutaj muszę przyznać, że często jak najbardziej. Zauważcie, że każda z tych gier, jak ja tutaj wymieniłem, nawet takie, które dostały oceny na poziomie 77, jak na przykład właśnie Black, miała jaja, tak? Miała klimat, miała to coś, co sprawiało, że chciało się w nią grać i o tej grze się pamiętało. Ja przyznam tutaj od razu, że wiele tych dzisiejszych gier to są takie twory totalnie generyczne, tak? Wyglądają, jakby ktoś wziął i po prostu zrobił kopiuj wklej. Wchodzimy w te lokacje, natomiast to są takie zwykłe lokacje, niczego tam nie zapamiętujemy na tych mapach, nie zapamiętujemy NPC-ów, nie zapamiętujemy zadań i tak dalej, bo to jest wszystko tworzone jak takie generyczne gówno przez jakieś AI po prostu. Kiedyś tak nie było, kiedyś te tytuły były znacznie bardziej oryginalne, te lokacje były znacznie lepsze, no i rzeczywiście moim zdaniem to nie jest takie bajdurzenie starych dziadów, tylko te gry kiedyś miały w sobie więcej ognia. W tych starszych tytułach robiono dużo mniejsze światy, natomiast one były dużo ciekawsze, a jeżeli już były duże, nawet jak ten właśnie w Morrowindzie, bo to był naprawdę duży świat, to i tak się cholernie przyłożono tam do miejscówek. Takie miasta jak na przykład Vivek czy Balmora nadal dziś robią ogromne wrażenie, ja nadal to pamiętam, nadal to wspominam. A na przykład jakbyście mnie spytali o miasto z takiego Asasyna Odyssey, no to w sumie nie wiedziałbym co powiedzieć. Problem jednak polega na tym, że tak jak sami zauważyliście, wiele z tych klasycznych gier nie zostało wtedy docenionych. Ludzie często oceniali po latach, tak? Po 5, po 10, kiedy już te studia tworzące te gry nie istniały. A przecież to właśnie takie gry jak Most Wanted, jak Morrowind, one zmieniły świat. To na nich później wzorowali się twórcy kolejnych gier, myślę, że będą się wzorować jeszcze bardzo długo. No i teraz z czego to wynikało? No tego po prostu nie wiem. Może niektóre z nich bez patchy były zabugowane, może to do niektórych nie było po prostu punktu odniesienia, a może po prostu był to kompletny przypadek. Natomiast wiecie co? Ja się tak teraz zastanawiam, może te stare gry doceniamy dziś bardziej, bo mamy porównanie z obecnym rynkiem, gdzie dominują takie gry generyczne, gdzie dominują gry nudne, tworzone na jedno kopyto. Kiedyś tak nie było, kiedyś tych produkcji oryginalnych było dużo więcej, było dużo bardziej klimatyczne. To jest możliwe? To pytanie pozostałem już Wam do odpowiedzi. Dajcie śmiało znać w komentarzach, jak uważacie, czekam na Wasze komentarze, chętnie z Wami pogadam. Dziękuję Wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam Was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie Waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez Waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki Wam bardzo i do zobaczenia niebawem.